Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Eliza na emigracji. Eliza, którą pamiętam jako Elizę Oleksza, której mama uczyła się z moją mamą w jednej klasie. Mieszkaliśmy niedaleko siebie, pamiętamy się też z czasów szkoły średniej. I tak w zasadzie na kilkadziesiąt lat nasze kontakty się urwały, ponieważ wyemigrowałaś do Niemiec, tam rozpoczęłaś swoje życie dojrzałe. Teraz próbujesz wrócić i zapuścić korzenie w rodzinnych stronach. I jak to wszystko przebiega? Jak wygląda Twoja perspektywa Polki budującej swoje życie w Niemczech? I też jak wygląda powrót do miejsca, z którego wyszłaś? To zacznijmy od Niemiec. Jak tam trafiłaś? I po co tam w ogóle pojechałaś? Pojechałam tam za namową koleżanki i w celu takim jak wszyscy jadą, żeby zarobić trochę pieniędzy. Najpierw pracowałam na... Który to był rok? To było lata może 1995. Jeszcze na studiach, bo wtedy miałam dłuższe wakacje, to pracowałam u rolnika w Niemczech. 3 miesiące, w okropnych warunkach, w takich, które właściwie na tamte czasy były absolutnie nie do zaakceptowania, ale wszyscy na to po prostu się godzili, bo można było przywieźć trochę pieniędzy. A jakie to były warunki? Spaliśmy w pokojach bez okien, w wilgoci, to była zima, bo pracowaliśmy przy cykorii. Cała ściana była pokryta grzybem. Byliśmy poprzykrywani jakimiś wilgotnymi kołdrami, które nie schły, ponieważ wilgoć była taka duża. I po powrocie wszyscy tam pracujący zachorowaliśmy, mieliśmy jakieś ciężkie zapalenie płuc, z którego nie mogliśmy się przez długi czas wyleczyć i tak dalej. Po tym wyjeździe powiedziałam, że nigdy więcej drugi raz nie pojadę. Pojawiłam się, owszem, jak najbardziej, pojechać na zarobek, ale już nigdy nie do takich warunków. Dlatego za drugim razem byłam już u mojej kuzynki i szukałam pracy jako opiekunka do dzieci, jako w restauracji, przy sprzątaniu i tak dalej. Tam poznałam mojego męża i zostałam. Nigdy tego nie planowałam, nigdy nie chciałam i zawsze tęskniłam, żeby wrócić do domu, do Polski. Miałam też bardzo aktywny kontakt tutaj z moją mamą, z moimi rodzicami. Ale jeszcze może cofnijmy się do tego momentu, kiedy powiedziałaś, poznałaś męża, bo Twoja rodzina jest międzynarodowa. Tak, mój mąż jest synem tych takich robotników z Sycylii, którzy w latach 60. szukali pracy w Niemczech. To były takie dwa kraje, do których oni się udawali, uciekając od tej biedy w Niemczech, na Sycylii. To była albo Australia, albo Niemcy południowe i zazwyczaj znajdowali pracę w Bawarii. I mój mąż jest synem tych właśnie robotników z Sycylii, którzy potem najpierw jechali sami w poszukiwaniu pracy, potem przywozili rodziny i on jest tym synem, który się już urodził w Monachium, czyli ma niemiecką socjalizację, skończył niemiecką szkołę, porozumiewuje się w języku niemieckim. O wiele, no to jest jego język macierzysty. Syn włoskich tak, migrantów. A Twój pobyt w Niemczech, zwłaszcza te początki, jak to wyglądało w związku z tym, że przyjechałaś z Polski? Czy to było na plus, czy może też
odwrotnie? To było dokładnie to wszystko mnie spotkało, o czym opowiadali inni. Ta opinia, że dziewczyna z Polski jest do tego, żeby sprzątać, służyć, być miłą, uczynną. Miałam też takich dużo sytuacji, gdzie w ogóle przez jakiś czas było modne małżeństwo z taką grzeczną dziewczynką ze wschodu, która opiekuje się domem. Nie ma za bardzo feministycznych ambicji. A to nie z tobą te numery. Ze mną akurat to się nie udało i nigdy mnie nie interesowała taka forma związku, czy urządzenia się, żeby uciec od pracy, czy mieć łatwiejsze życie, ale miałam z tym styczność, wiedziałam, jak to funkcjonuje, zazwyczaj nie funkcjonuje. A co Niemcy w latach 90. myśleli o Polakach? Że są w pierwszej kolejności złodziejami. Są nieszczerzy, są kłamliwi, nastawieni maksymalnie na ten materializm, prawda? Na to, żeby się czegoś dorobić, czy coś, czego o Niemcach też ja osobiście też niewiele innego mogłam powiedzieć. To o Niemcach. Czyli to było, tak, bo po prostu Wzajemne uprzedzenia. No, uprzedzenie znaczy było takie, że do tej pory mam wrażenie, że to jest, ja nie lubię mówić o narodowości, czy tam czy przynależności do jakiegoś narodu. A gdyby ktoś mi powiedział, żebym scharakteryzowała Niemców, to mogę powiedzieć, że to jest społeczność, która bez pieniędzy i to dużych pieniędzy niewiele potrafi ze sobą zrobić. Że są bardzo uzależnieni od materializmu, takich Ale wybrałaś materializmu. życie właśnie w Niemczech. Oczywiście, że wybrałam życie w Niemczech, ponieważ zauważyłam, że to jest dla moich dzieci większa perspektywa, jeżeli chodzi o edukację, szkołę, o przynależność taką już do takiej innej mentalności, takiej bardzo europejskiej. To dla mnie to było bardzo ważne. A możesz powiedzieć, czym zajmują się już twoje dorosłe dzieci? Zwróciłam ogromny nacisk, ponieważ sama żeby były w szkołach, które są jak najmniej niemieckie, jak najbardziej międzynarodowe. I udało mi się to, jeżeli chodzi o moją starszą córkę, która skończyła państwową szkołę baletową, w której są uczniowie z całego świata, w której nie liczy się absolutnie narodowość, tylko talent. Właściwie to niewiele nawet było niemieckich dzieci w tej szkole. A druga szkoła, w której skończyła moja młodsza córka, to był projekt państwowy, do którego Niemcy jeszcze nie mieli wielkiego zaufania, ponieważ to była szkoła, w której sprawdzano, jak się dzieci rozwijają bez ocen, bez sprawdzianów, bez klasówek, bez żadnego, tylko na projektach, na wolnym wybieraniu tematów, które je interesują, tworzono nacisk. I to ponieważ to była szkoła pilotująca, którą teraz dopiero okazuje się, że wyniki są super, że też te oceny maturalne niewiele odchodzą od innych szkół, dlatego to więcej przyciągnęło obcokrajowców niż Niemców. Ale poszły w stronę artystyczną. Jeszcze nie powiedziałaś też bardzo istotnej rzeczy o swoim mężu, bo on oprócz tego, że jest synem włoskich migrantów i że urodził się sam w Niemczech, jest też baletmistrzem. Tak, to prawda. Mój mąż był tancerzem, tańczył w operze bawarskiej, potem był bardzo aktywny na scenie tańca współczesnego, eksperymentalnego. Miał też dużo styczności z tańcem terapeutycznym i teraz pracuje w Operze Podlaskiej. I to za moją, no nie wiem, że to była moja inicjatywa, bo miałam plany, żeby tutaj wrócić i pomyślałam sobie, że to jest bardzo dobre możliwe, żeby go do tego przekonać, prawda? Starsze lata, dokładnie, żeby go Ale przekonać do tego jeszcze tego projektu. wrócimy, do tego okresu, w którym już jesteście w Polsce. Jedna z córek modelką też tańczy. Tak. Moja starsza córka pracuje w placówce w Berlinie, która jest
szczyci się tym, ma wizytówkę sceny bardzo międzynarodowej, czyli zatrudnia tancerzy z całego świata i akrobatów i to jest właśnie ta wizytówka. Jak największa różnorodność, jak najwięcej osobowości z różnym zapleczem kulturalnym. A młodsza córka próbuje swoich sił jako wokalistka. Tak. Próbuję. Jeszcze próbuję, jeszcze nie jest na etacie zawodowym, ani nie zarabia pieniędzy, no ale niemniej też ma ambicje artystyczne. Tak. A Eliza, ty jako polonistka, bo skończyłaś takie studia w Polsce, co robisz w tych Niemczech? Poza pracą na roli? Poza pracą na roli, nie. Przez lata pracowałam jako opiekunka osób, które były kiedyś na długoletnim leczeniu psychiatrycznym. Potem pracowałam w szkole specjalnej i zajmowałam się z dziećmi z ciężkimi odmianami autyzmu, a po jakimś czasie postanowiłam zupełnie zmienić kierunek i jestem teraz pedagogiem w szkole baletowej, którą moja Klara skończyła, moja córka skończyła, ale pracuję w internacie, tam gdzie opiekuję się dziećmi, które w wieku 10 lat są oddawane już przez rodziców. Przyjeżdżają zazwyczaj z Japonii albo z Meksyku, mamy w ogóle całą paletę narodowości i ja zajmuję się bardziej tymi dziećmi ze wschodu, prawda? Teraz dużo dzieci ukraińskich napłynęło. W związku z tym, że szkoły baletowe w Kijowie czy w Petersburgu też nie są dla nich już żadną perspektywą. Czyli generalnie obracasz się w takim środowisku pełnym tolerancji? Tolerancja, wiesz, Piotrze, to jest coś, co jest też taką czymś dla mnie takim sztucznym nastawieniem do czegoś. Ja odbijam się w towarzystwie, w którym to absolutnie nie ma znaczenia. Ani liczy się tylko talent. Nikt nie patrzy na kolor skóry, pochodzenie? To w ogóle, bo gdybym ci powiedziała, że jestem tolerancyjna, to znaczy, że to jest taki akt nastawienia, prawda? Takiego, nie, to nawet nie jest to. To w ogóle nie ma znaczenia. To nie jest tematem. Tematem jest jego zdolności, jego umiejętność zaprezentowania się na scenie, jego umiejętność pracy, prawda, z tej plastyczności, dostosowania się do każdych wymagań reżysera, choreografa. A to, że szukałaś takiego miejsca, to było też podyktowane twoimi wcześniejszymi doświadczeniami? Ja widziałam, jak rozwijała się moja córka. Ja chciałam do tej szkoły się dostać, ponieważ też byłam zmęczona oczywiście tą taką ciężką pracą socjalną, prawda, która wymaga dużego zaangażowania i byłam po prostu zmęczona, a widziałam, jak rozwija się moja córka, jaka jest pewna siebie, otwarta, niezależnie myśli. I chciałam taki projekt wspierać. A co się takiego stało, że namówiłaś męża, żeby przyjechać do Polski, żeby tutaj budować ten kolejny etap swojego życia? W rodzinnych stronach. Niedaleko też granicy z Białorusią, bo cały czas tutaj jesteśmy. Ponieważ chcieliśmy dla siebie takiego miejsca po tym mieszkaniu w Berlinie cichego. Jeszcze trochę, zanim się zestarzejemy, kontaktu z przyrodą. Tej możliwości takiego wrócenia do zupełnej ciszy. I oczywiście chciałam ze swoimi przyjaciółmi, których tutaj zostawiłam, spędzić parę dobrych lat, a ponieważ mój mąż zachwycony był tutaj tymi terenami, tym, że możemy sobie pójść na spacer i nikt nam nie przeszkadza w tym sensie, że jesteśmy sami, że to jest w ogóle taka luksusowa sytuacja, w której Niemczech się nie spotyka. I możliwość pracy jako pedagoga baletu w takiej fajnej placówce, która teraz jest zbudowana na nowo, ma super warunki i tak dalej. Tak, wydawało nam się, że to jest dobry plan i możliwy do zrealizowania. I go zrealizujecie? Niekoniecznie już teraz, ponieważ... Co takiego się wydarzyło?
zauważyłam, że jak przyjeżdżaliśmy tutaj na wakacje, to spotykaliśmy się tylko z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Ale teraz jak mój mąż tutaj mieszka, to jest teraz to w takim, bo ja do niego dojeżdżam z Berlina, jak mam w czasie urlopu, czy jak mam wolne, to jest już takim, nie jest już turystą, nie jest już tylko kimś, kto tutaj w ogóle już pracuje, funkcjonuje, ma sąsiadów, ma styczność z urzędami, czy z czymkolwiek i jego zapał opada bardzo szybko, szczególnie po tym moim wydarzeniu, które się zdarzyło. Zostałam pogryziona przez owczarka parę tygodni temu. I tak jak ta sprawa się potoczyła dla mnie tutaj, jak zostałam... Zatrzymajmy się na tym pogryzieniu, bo to tak powiedziałaś jednym zdaniem. Zostałaś pogryziona przez psa swoich sąsiadów. Tak, nie bezpośrednich sąsiadów, tylko z tej miejscowości, w której teraz mieszkamy. To nie było takie delikatne pogryzienie. Nie, to nie było delikatne, to było poturbowanie, to był atak na zabicie prawdopodobnie z powodu tego psa. I tylko dlatego tutaj siedzę z Tobą, Piotrze, i rozmawiam, bo miałam kurtkę zimową i spodnie i byłam na tyle sprawna, żeby przejść przez ogrodzenie. Walczyłaś o życie. Tak. Widziałem zdjęcia te, które wysłałaś, zrobione już po pogryzieniu. No, nieszczęścia zdarzają się wszędzie. Wszędzie można, nie wiem, wpaść pod samochód, może gdzieś też można zostać też pogryzionym, no bo nie wiem, ktoś za blisko idzie, nie do końca zna swojego psa. Ale tutaj chyba był ciąg takich zdarzeń, które doprowadziły Ciebie do takiego momentu, w którym wiesz, że no w ogóle sama w Polsce kultura hodowania psów jest różna niż ta w Niemczech. Bardzo różna. Ja się nigdy na nią tak nie zastanawiałam, bo ta behawiorystka, czy ta opiekunka, od której dostałam swojego psa, myśmy go wzięli z Czarnej Białostockiej, to jest pani, która wyłapuje je z ulicy, powiedziała, że niewiele się zmieniło, że teraz co prawda nie trzyma się na łańcuchach, ale dalej psy traktowane są przedmiotowo jako coś co nad czym należy dominować, czy bić, czy karać, czy tak dalej. I myślałam, że to nieprawda, że po prostu, ponieważ ja już nie widzę tych psów na łańcuchów, to pewnie może to idzie w kierunku niektóre kochamy, niektóre zjadamy, na tej zasadzie, że jednak te psy zaczyna się cenić za ich inteligencję, za ich... To może też krótka taka informacja dla widzów, którzy widzą teraz pieska, a raczej suczkę, która jest z nami. Od ponad miesiąca jest w mojej rodzinie, Molly. Nie kupowałem jej, po prostu poprzednia właścicielka z różnych względów chciała oddać w inne ręce Molly i tak trafiła tutaj. Myślałem, że już nie będę miał w swojej rodzinie psa, bo ci, którzy oglądają bacznie mnie od początku, być może pamiętają takiego labradora z krótkim ogonkiem, Diego, ale niestety Diego już od roku nie ma z nami. No ale jest Molly i będzie od czasu do czasu towarzyszyła mi na zdjęciach i jest tutaj teraz z nami, także też przedstawiłem, może trochę za późno, bo powinienem na początku od tego zacząć, bo oddamy. Ale właśnie powracamy do Twojego doświadczenia z tymi psami. Jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem tej rozmowy, jak po raz pierwszy się dzwoniliśmy po tak długiej przerwie, no to mówiłaś, że byłaś też zaskoczona tymi tabliczkami na posesjach. Których w Niemczech nie widzę. Nikt w Niemczech... Uwaga, pies to chyba takie Uwaga, pies to... To nie o tej tabliczce mówimy. To nie mówię o tej tabliczce. Te tabliczki widzę też w Niemczech. Ale to są tabliczki typu jak wejdziesz, to cię pożre. Jak cię nie pożre, to cię zastrzelę. Uwaga, ma słabe nerwy. Jesteś jedzeniem, czy jesteś pożywieniem. No takie tabliczki informujące niby w formie żartu, że wchodzisz na własną odpowiedzialność i uważaj, dokładnie, bo tutaj jest pies, który może ci zrobić krzywdę. I to Ciebie jakoś zaskoczyło, bo to stało się taką powszechnością w Polsce. Tak, zaskoczyło, ale to nie było dla mnie jakimś niczym, co by mnie posadziło tak jak teraz w domu, że właściwie już nie wychodzę poza własne podwórko. Pomyślałam sobie, że mam do czynienia z jakimś w ogóle dziwnym rodzajem dziwnego humoru. Albo w ogóle
braku wyczucia czy dobrego smaku, bo tabliczka informująca, że podwórka pilnuje pies, jest wystarczającą informacją i nie trzeba jeszcze do tego dodatkowych jakichś dziwnych sformułowań. To, co mnie zaskoczyło, że zazwyczaj do tej tabliczki należy też nacjonalna flaga, prawda? Dostatnie wyglądający dom, który prawdopodobnie trzeba chronić w ten sposób. I to jest szokujące. To jest szokujące. Wracamy do tego pogryzienia, bo ten owczarek towarzyszył swojej właścicielce. Tak. Która absolutnie nad nim I nie zaczęło panowała. się od tego, że on zaatakował twojego psa. Tak. Zaatakował najpierw mojego psa, ponieważ ja zobaczyłam, że to jest nie takie akcja, taki atak dominacji. I ty byłaś na spacerze, pies z tobą na smyczy, Dokładnie. owczarek szedł. Szedł naprzeciwko nas. Też był na smyczy? Swoją właścicielką, nie. Bez smyczy, bez kagańca, bez niczego. Ja byłam bardzo wyluzowana tą sytuacją, bo uważałam, bo znam to z Niemiec. Większość psów porusza się bez smyczy, ponieważ są tak wytrenowane, tak posłuszne, tak oddane swojemu właścicielowi, że ma się zaufanie do tej sytuacji. Dlatego też w tej sytuacji byłam bardzo... Pomyślałam, że skoro ta pani nie reaguje, nic nie robi w tej sytuacji, widząc mnie z psem, czyli panuje nad nią, to, co mnie spotkało, przeszło wszelkie wyobrażenie. Ja nie wiem, czy ty oglądałaś film Zjawa z Leonardo DiCaprio i tą scenę z niedźwiedziem, to mniej więcej można to do niej porównać. Ja byłam na czworakach, ja byłam szarpana, ja byłam ciągle ściągana z tego płotu, przez który próbowałam przejść. I w chwili, kiedy udało mi się już przejść na drugą stronę, pilnował jeszcze ogrodzenia. Czyli był w stanie szału i ta kobieta, właścicielka, zupełnie nad nim nie panowała. Na koniec pogryzł też ją. Gdyby coś takiego zdarzyło się w Niemczech, w Berlinie, gdzie mieszkam, tak dowiedziałam się od moich znajomych, gdzie wszyscy byli zszokowani moją opowieścią, zdjęciami, które pokazywałam, że gdyby coś takiego się zdarzyło, to by pod moim domem stały 3 samochody z prasy i każdy chciałby w ogóle tą sytuację dowiedzieć się, jak to mogło coś takiego się stać, podczas gdy tutaj nie wydarzyło się nic. Po to sprawozdanie z policji musiałam sama wrócić z Berlina, żeby je dostać, ponieważ okazało się, że... Złożyłaś zeznania na policji, powiadomiłaś Tak. policję, pojechałaś też do szpitala. Pojechałam do szpitala. Nikt się tam za bardzo moją głową czy moim stanem emocjonalnym nie zajmował. Nie oczekuję tego na pogotowiu, niemniej jakąś odrobinę empatii czy zdziwienia w ogóle, że do czegoś takiego doszło, może bym oczekiwała, niestety nic. To było tak, Piotrze, jakby to, no sama sobie jesteś winna, że łazisz nie wiadomo gdzie. Sprawa trafiła do policji, ale też pewnie próbowałaś dogadać się w jakiś sposób w sprawie wzięcia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło z właścicielką owczarka. Ona pojawiła się u mnie przy braniu 2 dni później i nie żeby mnie przeprosić, żeby pokazać mi, że za tą sytuację czuję się odpowiedzialna i jej jest bardzo przykro z tego powodu, tylko próbowała obrócić tą sytuację ofiary i sprawcy, twierdząc, że ona, ratując mojego psa, została sama ciężko pogryziona. To był następny dla mnie szok, że jak można w ogóle twierdzić, że za tą sytuację nie ponosi się odpowiedzialności. To była taka silna dla mnie wywołała taką silną reakcję emocjonalną, że postanowiłam nie kontaktować się więcej z panią i tylko następna nasza komunikacja, czy nie wiem jak ta sprawa się potoczy, będzie się odbywała tylko przez adwokata. Czyli sprawa trafi do sądu, ale też kilka dni temu dowiedziałaś się z policji, że policja też już zareagowała. Tak, ukarano karą grzywny, ale jednocześnie próbowano mnie od tego pomysłu odciągnąć, żebym cokolwiek w tej sprawie robiła dalej. Twierdząc, że pani jest w porządku.
chciała w końcu ze mną porozmawiać. Ja nie wiem, na jakiej podstawie twierdzi się, że ta pani jest w porządku, nie wiedząc w ogóle, z jaką ona w ogóle relacją do mnie przyszła. Nie wiem też, czy wysłano do tej pani weterynarza, behawiorystę, żeby sprawdził, jak ten pies się zachowuje, jak reaguje na polecenia. Może coś takiego się wydarzyło, ale nie sądzę. Czyli ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, ale to nie jest jedyne wydarzenie, które chyba zmieniło wasze plany co do przyszłości tutaj w Polsce. Bo też miałaś przygodę podczas spaceru po łące, Tak, niedaleko swojego domu. tak. Mój pies jest w trakcie treningu, czyli na smyczy treningowej, którą w każdej chwili mogę złapać. I szukałam miejsca, w którym trenuję z nim bycie 100% przywoływalnym. To jest bardzo ważne, ponieważ jestem zobowiązana do posiadania psa, który 100% reaguje na moje polecenia. Takie są normy zachowania, normy posiadania psa w ogóle w Berlinie. Nie? Tego się oczekuje, dlatego większość ludzi wydaje pieniądze na behawiorystów, na szkoły trenowania i tak dalej. To jest coś, co jeżeli tego się nie ma pod kontrolą, to dostaje się bardzo negatywne uwagi, czy bardzo negatywną reakcję i tak dalej. Dlatego szukałam miejsca, w którym mogę to z nim trenować. Nie miałam pojęcia, że to jest jakieś pole, do kogoś należy, więc pojawiała się pani ze swoim psem, którego ciągnęła w sposób i krzycząc na mnie, żebym wzięła swojego psa na smycz, na co ja od razu zareagowałam, powiedziałam, że nie ma w ogóle problemu, że on nie jest zagrożeniem ani dla niej, ani dla jego psa. Zostałam wyzwana. Weszłam może w krótką jakąś taką ping-pongową sprzeczkę z nią, ale w końcu opuściłam. Wywiązała się awantura. Wywiązała się niewielka awantura. Szłam w kierunku mojego domu. Wtedy zajechał nam drogę pan w białym samochodzie. Nie przedstawiając się, zaczął nam grozić, że jeszcze jak nas raz tutaj zobaczy, A ty byłaś z mężem? To byłam z mężem. Mój mąż w ogóle był tą sytuacją zaszokowany, bo dlaczego nagle ktoś zatrzymuje nas, grożąc nas, chociaż nie zrobiliśmy nic. Nie? Absolutnie nie był w stanie zaakceptować tej sytuacji, chociaż próbowałam go uspokoić. A to był mąż tamtej kobiety? Słucham? To był mąż tamtej kobiety? Tak. I to była ich łąka, jak się później była okazało. ich łąka. No to ja zwróciłam mu uwagę, że nie widzę tutaj żadnej tabliczki teren prywatny, że poza tym przejście się przez łąkę nie jest jakimś przestępstwem, ani ja tutaj nie wyrzucam śmieci, ani nie buduję czegoś, czy tam stawiam namiotu, czy czegokolwiek. To była tylko forma po prostu przejścia, czy tam Można by zabawy. też było tę sprawę tak naprawdę zamknąć w krótkiej, grzecznej dyskusji, nawet jeżeli ktoś sobie by nie życzył. O grzecznej, kulturalnej dyskusji w ogóle nie było żadnej mowy. Ale poczuliście się zastraszeni i wtedy Tak, też chyba zgłosiliście się do policji. Zgłosiliśmy się od razu do policji. Nie wiem, nawet ja znam, czyli mam, nie wiem, oczekiwanie, że jeżeli ja przyjeżdżam na posterunek, to powinien wpisany być protokół, przynajmniej mojej wizyty. Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek było napisane. I nie rozumiano za bardzo mojego powodu, mojego tutaj wizyty, na co ja powiedziałam, że nie podoba mi się sytuacja, w której grozi mi się po prostu, bo ktoś ma na to ochotę, bo ktoś się czuje tutaj do tego, ma taki... Chyba zostałaś potraktowana jako taka obca pani z Niemiec, już nie tutejsza, wiem, czy z Niemiec, ponieważ której się po prostu może poprzewracało w głowie. Wiesz też, bo tutaj dzięki temu, że odnowiliśmy relacje, czym ja się zajmuję przez ostatnie lata, sytuacją na granicy i to w pewien sposób też gdzieś Ciebie i Twoją rodzinę dotknęło rykoszetem, nie mówiąc o szczegółach, żeby zadbać o też bezpieczeństwo tego środowiska, w którym przyszło Wam
zmierzyć się też z tym tematem. Czy możesz opowiedzieć o tym, co usłyszeliście od gdzieś tutaj ludzi miejscowych na temat tej sytuacji na pograniczu? Czy jest jakaś forma taka, w której możesz nawet ogólnie o tym opowiedzieć? No, spotkałam się z takimi sformułowaniami, że to są, że tutaj oni nie są potrzebni, ci migranci, nie? Czy ta sytuacja ta graniczna i to zderzenie z częścią społeczności lokalnej w jakiś sposób też podważyło wasze poczucie bezpieczeństwa i tego, że trudno się będzie wam odnaleźć w środowisku z takim podejściem do różnorodności, do ludzi wykluczonych, do uchodźców, imigrantów? Mój mąż przeprowadza się od września do Białegostoku i oczywiście będzie się tam czuł już trochę pewniej w pobliżu miejsca pracy. Jego fizjonomia jest, no, wskazuje na to, że jest z południa, południowcem. Jest, no ma nieco ciemniejszą karnację. Dokładnie. I po tym zdarzeniu z tym panem, który nam zajechał drogę, oczywiście, że czuje się niepewnie. Poza tym dowiedzieliśmy się trochę więcej o twojej pracy, o tym, co tutaj się dzieje, o tym, jak to tylko przebiegało, o tej propagandzie, którą rząd w ogóle i to oczywiście osłabia jego zachwyt i jego takie zdecydowanie, żebyśmy się tutaj urządzili. Są takie doświadczenia, które się zbiera nie podczas urlopu, tylko podczas mieszkania tutaj, prawda? Podczas takich relacji takich codziennych. I one są czasami szokujące, chociażby nasze odwiedziny cmentarza prawosławnego, gdzie sprzedaje się obok cukierków i jakichś tam, nie wiem, maskotek, broń jako zabawki dla dzieci. Nie wyobrażam sobie miejsca w Niemczech, ani w żadnym innym miejscu Europy, przynajmniej tam, gdzie byłam, gdzie coś takiego można by było zobaczyć. To jest naprawdę rzadki obrazek. Długo cię nie było. Zdążyłeś się odzwyczaić od Zdążyłam tego. się odzwyczaić. Tak samo jak jakieś takie wychowanie nacjonalistyczne, nie? Z jakimiś hasłami Bóg, honor, ojczyzna. Nie wiedziałam, że coś takiego jeszcze w ogóle jest. A co ci się nie podoba w tym haśle? Wiesz, ten nacjonalizm niemiecki, on teraz też ma, na pewno się wiesz, że on teraz też dostał swoją scenę, nie? Że się ludzie tacy jak ja, czy w ogóle też przeciętni obywatele boją się następnych wyborów. Boją się tej partii nacjonalistycznej AfD. Ale ona, Piotrek, mam cały czas wrażenie, że ona ma inne źródło. Ona wynika z takiego niezadowolenia, że muszą się z czymś zmierzyć, że muszą w ogóle, że nie rozumieją, że chcą zachować koniecznie swoje spokojne, dostatnie niemieckie życie i nie chcą z tego zrezygnować, bo im się to z jakiegoś powodu należy, a innym nie. Podczas gdy ten nacjonalizm tutaj jest taki wychowany już, wyniesiony już z domu, z podstawówki, nie? Że to jest coś takiego, że ma takie inne podłoże, symboli, jakichś haseł, których w Niemczech już nie ma. No ale nie pewnie wiem, jak ktoś będzie nas zrozumieć... oglądał i powie z tej prawej strony, ale co to, miłość do Boga, do ojczyzny jest problemem? Wiesz co, ja nie wiem, bo ja rozróżniam na przykład poczucie, termin ojczyzny, a państwa, nie? Bo na przykład dla mnie to są dwa różne pojęcia. Nie rozumiem, co to znaczy być Polakiem. Nie rozumiem. To znaczy, że co? To znaczy, że okej, to jest język, to jest znajomość historii, czy tam literatury, czy czegokolwiek, coś, co sprawia, że ta nacja czuje się nacją. Ale większość ludzi, którzy tak
czują się takimi bardzo Polakami, którzy mają takie, nic takiego zaplecza nie mają. Dlatego ja nie wiem, skąd on wynika. Jeżeli ja widzę hasło kocham Polskę, to co się kocha? Kocha się słowo, kocha się teren, kocha się kiszoną kapustę, literaturę, że to jest takie słowo, takie, w którym można wszystko i nic. Podczas gdy poczucie, jeżeli ktoś mówi o ojczyźnie, to mówię zazwyczaj, to jest w moim odczuciu o takim regionalnym przynależności do jakiegoś miejsca, do tego, że się człowiek po prostu dobrze czuje w tym miejscu, że lubi las, a nie morze czy skały, że lubi humor, prawda? W którym się odnajduje, lubi sposób opisywania sytuacji, który jest jemu bliski. To ja rozumiem. Taką tożsamość też pewnie mam, dlatego chciałam tutaj wrócić. I jak będzie ten powrót dalej wyglądał? Zostaniecie tutaj na stałe? Nie wiem. Teraz nie wiem. Jeżeli nie mogę się swobodnie poruszać, jeżeli nie mam zrozumienia z tymi nie mam zrozumienia dla moich obaw, dla mojego dyskomfortu, jeżeli nie mam do kogo się zgłosić i o tym porozmawiać i żeby to zostało poważnie potraktowane, to co mam tutaj, Piotrek, robić? Siedzieć na podwórku? I podlewać kwiatki? To nie była moja wizja. Czyli ten zatłoczony, hałaśliwy Berlin, kolorowy, mimo wszystko będzie lepszą przystanią? Jest teraz. Stał się bardziej konkretny. Doceniasz bardziej teraz to, tak, co jak wróciłam do teraz Pogryziona i tak jak zadbała o mnie lekarka, jak zadbali o mnie moi sąsiedzi, jakie znalazłam w ogóle zainteresowanie tą historią wśród ludzi, których spotykam w parku, z którymi spotykam, co nagle poczułam się w domu. Chyba o wiele bardziej niż tutaj. Nigdy się nie spodziewałam, że coś takiego mnie spotka. Tam znalazłaś współczucie? Tak. Zainteresowanie? Tak. Troskę? Tak. A tutaj? Muszę chodzić. Muszę Ciebie szukać, żeby ktoś się tą sprawą zainteresował. Jedyne, co mi zostało, to poczucie humoru, które mnie jeszcze podbudowuje. Mój kolega, który powiedział, żeby rozchodzić to. Czas leczy rany. Nie tak to miało wyglądać, co Eliza? Nie. Nie, Piotr. Może mi przejdzie. Jesteś tam, dokąd zmierza wielu tych, którzy przechodzą obok Twojej rodzinnej miejscowości. Też spotykasz tych ludzi gdzieś tam u siebie w Berlinie? Zazwyczaj Berlin nie jest polski. Znaczy Londyn, prawda? Też tam pracowałeś. Berlin jest bardziej rosyjski, bardziej turecki. Ale chodzi mi o tych ludzi tutaj, migrantów i uchodźców, którzy przeszli ten szlak białorusko-polski. Bo wielu tych ludzi jest w Niemczech. No ja mam uczniów akurat. Też po tej granicy? Z Ukrainy. Z Ukrainy. Z Ukrainy. Ja nie wiem, wiem, że jedna z moich uczniów, uczennic, ponieważ była w szkole w Petersburgu, a rodzice byli w Ukrainie, to spotkali się w Berlinie, bo ona jakoś tam z babcią dostała się stamtąd i chyba przez Białoruś. Ale dokładnie nie wiem. Musiałabym się teraz dowiedzieć. Ale mąż Nikola jeszcze przez kilka lat co najmniej będzie tutaj. Nie wiem, Piotrze. To zależy też, jak będzie się dalej współpraca z Filharmonią układała jego. Oczywiście plan był taki, że do emerytury, którą zostanie, popracuje tutaj, ale naprawdę nie wiem. Nasz zapał po prostu zniknął. Może to jest chwilowe, może po prostu muszę się otrząsnąć z tego wydarzenia, może po prostu musi teraz dużo pozytywnych rzeczy się wydarzyć.
Nie mogę powiedzieć, jakie są. Niemniej nie jesteśmy już aż tacy zdecydowani, jak byliśmy. A masz też innych polskich znajomych, którzy podobno mają historię do twojej, czyli wyjechali przed laty do Niemiec i teraz próbują ułożyć swoje życie te dalsze w Polsce? Jak to wygląda w przypadku innych? Nie, ale teraz odezwał się mój kolega z Krynek, z którym uczyłam się w podstawówce i teraz dokładnie parę tygodni temu zdecydował się zrezygnować ze swojego życia w Anglii, przyjechać na Mazury i tutaj osiąść. Ma plan budowania jakiegoś hotelu. Ale jak mu się tutaj powiedzie, z jakimi będzie problemami się borykał, czy to będzie przebiegało od niego plan bezstresowo, czy napotka na jakieś trudności, tego jeszcze nie wiem, bo dopiero się zaczął się. A jak przyjeżdżasz tutaj i widzisz właśnie Ostrówek, czy tam te miejsca, w których się też wychowałaś, to jakie uczucia w tobie się pojawiają po tylu latach w Niemczech? Uczucie, że coś się zmienia, ale w mentalności niewiele. Zmienia się infrastruktura, możliwość łatwych zakupów, prawda? I taka patriotyzm taki jakiś lokalny. On może mieć różne zabarwienia pozytywne, negatywne. Nie mam w ogóle poczucia, że tutaj naprawdę ludzie są otwarci na zmiany. Bardziej boją się o miejsca pracy, boją się, jeżeli coś mówią, to najpierw to patrzą na prawo i na lewo, czy tutaj jest teraz możliwość powiedzenia czegoś. Jest dziwne czasami to dla mnie. Ale ja naprawdę obracam się w takich kręgach, w którym ani narodowość, jak mówiłam, ani orientacja seksualna nie odgrywa żadnej roli. W całym tym nieszczęściu miło się było zobaczyć z tobą po tylu latach i też poznać twoją rodzinę, też dokonania córek, męża. Fajnie, że się widzimy smutne, że mam nadzieję, w takich okolicznościach i mam nadzieję też, że jednak to się wszystko rozchodzi. Tak jak rozchodzi się. Chciałam powiedzieć, że jestem pod silnym wrażeniem twojej pracy jako dziennikarza. Naprawdę. Już słyszałam, ale teraz usiadłam do twojego kanału i obejrzałam twoje reportaże i sposób, w jakim to trzymam kciuki. Naprawdę. Dziękuję za spotkanie, dzięki za rozmowę. Dzięki, Piotrek. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie tej rozmowy. Mogłem ją zrealizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów, a także dzięki wsparciu tych, którzy odwiedzają moje profile na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Wszystkim wam bardzo dziękuję, a już za moment poznacie tych, którzy wspierają redakcję Czaban robi raban. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Samarrai.
Do grona moich patronów należą Hanna Olechnowicz, Maciej Witkowski, Filip Wozowicz, Eliza Oleksza-Melita, Małgorzata Majewska, Magda Zielińska, Ewa Schmidt-Mendoza, Jerzy Matejko, Hanna Janiszewska, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Krzysztof, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Stanisław Choeft, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Urszula Kołodziejczak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Lelek z 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Anna Guzek, Olga Hajda, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Basia Esz, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Arwopole, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Jacek i Anna Czernuszenko, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Małgorzata Pietrowska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Magda Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Anita Głowińska, Katarzyna Klimczak-Pękosz, Agnieszka Wrzaskowska, Julia Jansen, Magdalena Poremska, Janina Falkowska, Emil Ruszczyński i Sebastian Cieśla. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban.
Do usłyszenia i do zobaczenia.